Witajcie w recenzji klawiatury mechanicznej Motospeed Inflictor CK104. Materiał nagrałem w kilku częściach, żeby całość dokładnie omówić. Dodam, że klawiatura posiada przełączniki Outemu Red. Zapraszam. Produkt przychodzi do nas w czarnym, tekturowym opakowaniu. Jedyne informacje znajdują się na żółtej naklejce z boku. W środku natomiast wita nas klawiatura owinięta w specjalną piankę oraz klucz do zdejmowania klawiszy i instrukcja obsługi. Nie znajdziemy tutaj żadnego dodatkowego oprogramowania. Zawartość jest dosyć uboga oraz według mnie niezbyt porządnie zapakowana i widać tutaj próby oszczędzania na materiałach. Co do instrukcji obsługi zalecam ją czytać po angielsku, gdyż język polski jest tragicznie przetłumaczony. Klawiatura na pierwszy rzut oka prezentuje się naprawdę przyzwoicie. Całość waży około 800 gram, co jak na klawiaturę mechaniczną nie jest dużo. Jest ona pełnowymiarowa, posiada 104 klawisze, jednak mimo to jest bardzo kompaktowa, mierząc niecałe 44 cm na niecałe 13 cm. Keycapsy wykonane są z błyszczącego i odrobinę śliskiego, a zarazem szorstkiego plastiku przyjemnego w dotyku. Niestety bez włączonego podświetlenia literki są niezbyt dobrze widoczne, zwłaszcza gdy nie ma mocniejszego źródła światła. Górna osłona klawiatury wykonana jest z fajnego, szczotkowanego aluminium. Pod spodem znajdziemy dwie antypoślizgowe gumki po jednej stronie i dwie na wysuwanych nóżkach, co pozwala zachować bardzo dobrą, wystarczającą stabilność. Producent nie pomyślał jednak o osobach, które wolą mieć klawiaturę nisko. W momencie złożenia nóżek automatycznie tracimy dwie gumki i w tym momencie klawiatura już tak dobrze do biurka nie przylega. Kabel zrobiony jest z mocnej, grubej gumy i posiada standardowe pozłacane USB, aczkolwiek minusem jest to, że nie posiada oplotu. Wykonanie i jakość materiałów jest sporym plusem tej klawiatury. Producent umieścił w tej klawiaturze przełączniki Outemu Red, które są chińskimi odpowiednikami niemieckich Cherry MX Red. Jest to switch liniowy, oznacza to, że wciska się go bardzo płynnie. Nie posiada wyczuwalnego progu aktywacji, tzw. kliku, a im klawisz jest bardziej wciśnięty, tym stawia większy opór. Aby aktywować przełącznik potrzeba około 47 gram nacisku i około 61, aby wcisnąć go do końca. Co do przebytego dystansu, maksymalnie może on dojść do 4 mm, ale aktywuje się już po 2,1. Różnica między oryginalnymi Cherry jest minimalna i osobiście korzysta mi się z klawiatury bardzo dobrze. Keycapsy osadzone są w miarę sztywno na przełącznikach i wszystkie klawisze są rejestrowane poprawnie. Ponadto są one stosunkowo ciche. Motospeed CK104 występuje również w wersji z przełącznikami Outemu Blue, jednak z racji tego, że są one stricte do pisania, mój wybór padł na Redy, które o wiele lepiej spisują się podczas gry. Natomiast w temacie anti-ghostingu CK104 posiada pełny key rollover. Oznacza to, że nieważne ile klawiszy zostanie wciśniętych naraz, wszystkie zostaną zarejestrowane. Przechodząc do skrótów klawiaturowych, posiadamy możliwość kombinacji klawisza funkcyjnego razem z przyciskami od F1 do F12. Zaczynając od F1 mamy domyślny odtwarzacz muzyki, zmniejszenie i zwiększenie głośności, wyciszenie, poprzedni i następny utwór, zatrzymanie lub wznowienie muzyki i jej zastopowanie, domyślną aplikację poczty, otworzenie domyślnej przeglądarki, mój komputer oraz pod F12 kalkulator. Ponadto na klawiaturze znajdują się 4 niebieskie diody sygnalizujące włączenie numlocka, caps locka, scroll locka oraz blokady klawisza Windows, która włączona jest kombinacją klawisza funkcyjnego i flagi. Klawiatura oferuje wielokolorowe podświetlenie. Mamy tutaj do dyspozycji 7 barw w różnych trybach świecenia. Przy pomocy klawisza funkcyjnego oraz klawisza Insert możemy przechodzić między trybami, a przy pomocy Delete zmieniać kolor. Strzałka górna i dolna służą do zwiększania i zmniejszania jasności LEDów, natomiast strzałka w prawo i lewo zwalnia lub przyspiesza szybkość danej animacji.
Przy użyciu klawisza Home możemy zaprogramować swoje własne podświetlenie i nadpisać jeden z 5 domyślnych presetów pod klawiszami od 1 do 5. Możemy też przywrócić stan fabryczny klawiatury klawiszem Escape. Natomiast Print Screen pozwoli szybko wyłączyć podświetlenie. Niestety w temacie podświetlenia nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Ewidentnie w kilku sprawach producent się nie postarał. Pierwsza rzecz to to, że niektóre z klawiszy mają odrobinę inny odcień. Najbardziej to widać, kiedy ustawimy kolor biały. Oczywiście może się trochę czepiam, ale przejdźmy do poważniejszego problemu. Jak wiadomo, do wyświetlenia np. koloru białego potrzebujemy wszystkich 3 barw RGB, czyli czerwonej, niebieskiej i zielonej. W przypadku fioletu będzie to czerwony i niebieski i tak dalej. Kiedy ustawimy kolor, który nie jest jednym z 3 podstawowych, dochodzi do ciekawego zjawiska. Otóż w momencie ruszania oczami przez ułamek sekundy widać inne barwy, tak jakby odświeżenie LEDów było za niskie. Czyli w przypadku białego da się zauważyć całą gamę. Zjawisko to jest bardzo nieprzyjemne dla wzroku. Sprawdziłem to na kilku osobach i co ciekawe, osoby starsze mogą tego nie rejestrować. To co widać na ekranie to tak naprawdę barwa biała. Jest na szczęście jeden efekt, w którym ten problem nie występuje. Jest to efekt fali, który używam na co dzień w najwolniejszym trybie. Ogółem wydaje się on też jaśniejszy niż inne, tak jakby odświeżenie LEDów było tutaj po prostu większe. Motospeed CK104 to klawiatura mechaniczna. Występuje w wersji z przełącznikami czerwonymi lub niebieskimi, jakościowo wcale nie dużo gorszymi od niemieckich Cherry MX. Ponadto mamy tutaj nawet wysokiej jakości materiały i nie najgorsze podświetlenie w wielu kolorach. A warto pamiętać, że rówieśnicy cenowi oferują zaledwie jednokolorowe LEDy. W zasadzie nie ma tutaj nic poważniejszego, do czego można by się przyczepić. Brak oplotu kabla czy nie do końca perfekcyjne podświetlenie można zrzucić na drugi plan. Za ten model zapłaciłem 160 zł na stronie gearbest.com. Można ją też kupić m.in. na Banggood czy Amazonie. W Polsce za tą klawiaturę zapłacimy około 250 zł, więc różnica cen jest dosyć wysoka. Pamiętajmy jednak, że zamawianie z Chin wiąże się z pewnymi problemami. Pierwsza sprawa to wysoki czas oczekiwania na dostawę, wahający się średnio między 2 a 4 tygodniami. Wiadomym jest też to, że w razie jakiejkolwiek usterki i wykorzystaniu gwarancji musimy odesłać klawiaturę z powrotem i czekać miesiącami na jej powrót. Motospeed CK104 jest niewątpliwie ciekawą propozycją wartą rozważenia. Pozdrawiam Was Wojak, cześć!